Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Jeśli jesteście pierwszy raz na tym kanale, to bardzo serdecznie zachęcam do kliknięcia tam w subskrypcję, do oglądania całych filmów, do przejrzenia tego, co wcześniej tworzyłam. Wszystko, co możecie zobaczyć na moim kanale, dotyczy w jakiś sposób sztuki, w jakiś sposób tworzenia, malarstwa. Zapraszam dzisiaj, kochani, na, jak to mówiła jedna z dziewczyn na YouTubie, gadające ręce. Miałam prośbę na kanale, żeby sprawdzić gwasze pod kątem rozpuszczalności, tak jak akwarele, czy da się je stosować tak jak akwarele do malowania i czy można je łączyć w taki sam sposób jak akwarele, żeby się w części pracy rozpuszczało, przenikało, a w części pracy, żeby było kryjące jak w gwaszu. No i dzisiaj sprawdźmy to, ponieważ mamy na topie pewne tematy. No to rozrysowałam sobie tutaj, jak widać, coś. No i zobaczymy. Papier to jest, słuchajcie, nawet podpisałam Canson Mix. Canson Mix, czyli gładziutki, bez żadnej fakturki, nic mu tam nie pieje, nie sterczy. Ta farba nie bardzo będzie się miała gdzie... ta farba nie będzie miała za bardzo gdzie tam wnikać, osiadać. To jest gładki papier. Zobaczymy, jak na takim papierze. Mam pędzle do gwaszy, zrobiłam sobie specjalny zestaw, żebym nie mieszała pędzli. Czy wy wszystko widzicie? Mam ścierę w misiaczki. Zacznę od tła. Dam wody tak jak w akwarelach i zobaczymy, czy ta woda spowoduje jakieś rozmycie, czy coś się z tymi farbami zadzieje takiego, żebym ja to mogła zostawić już takie rozmyte, takie rozwodnione. Środka na razie nie pokrywam tą wodą. No i zobaczymy. Jakieś tełko, tak? To tło bym chciała takie jakieś burę, nie? Żeby te środki, ten element ozdobny wyszedł później na zewnątrz. Jak widzicie, to płynięcie jest jednak znacznie gorsze. Chyba jednak środek też przejadę. Tak, z płynięciem dużo gorzej. Farba zostawia ślady. Nie rozpływa się tak elegancko jak w akwarelach. O, gdzie biorę pędzlem, tam ona się zbiera po prostu. Także no to w tym względzie niekoniecznie. Chociaż bardzo możliwe, że gdybym miała 100% bawełny, to może by się to jakoś zgrało. Ale spróbujmy tym, co mamy. Jest jeszcze taka metoda nalenia trochę, ale można spróbować. Jak komuś farba za mało płynie, to spróbujcie sobie troszkę ją rozwadniać gliceryną, znaczy dodawać do farby parę kropel gliceryny. No i to wtedy powinno pomóc. Także nie, no tutaj z płynięciem nie bardzo. Złammy to jakimś kolorem. Dla odmiany niebieski. Tak, zostawia wyraźne smugi, pędzel ciągnie farbę za sobą i absolutnie nie rozpływa się to. Także no niekoniecznie.
Jako akwarela to tak nie bardzo. Także dziewczyny, które tam pytały, już macie jasność. Raczej nie. Ponieważ mam tutaj za dużo tych widocznych pociągnięć pędzla, bardzo mi się to nie podoba. No to zrobimy teraz taki myk. Tylko muszę sobie farby dorobić. Odrobinę zrobię jakiegoś burego czegoś. Dobra. I teraz wezmę na gąbkę i spróbujemy postemplować troszkę. O, i od razu te ślady pędzla będą zniwelowane. W zależności od tego, jak mocno i w którym miejscu będziecie przyciskać, to te ślady po gąbce będą bardziej wyraźne, drobniejsze albo grubsze. No po prostu trzeba się pobawić, wyczuć, w którym miejscu ta farba będzie najlepiej przyjmowana przez papier. No i heja, wystarczy. Gąbkę później, słuchajcie, po takiej pracy trzeba umyć, wypłukać, oczywiście tak jak pędzle zresztą. No i musimy poczekać, aż to przeschnie przez chwilę, żeby już nie mazać na tym mokrym, bo nam rozmyje po prostu. No to już przeschło, słuchajcie. Ja sobie w międzyczasie zrobiłam herbatkę. Taka moja rada ogólna. Piszcie koniecznie w komentarzach, komu się zdarzyło postawić obok wody do płukania pędzli herbatkę albo kawę i płukać w tym pędzel. Bardzo jestem ciekawa, czy macie też takie zdarzenia, bo u mnie jest to nagminne. Dlatego proponuję herbatki, kawusie i tym podobne rzeczy trzymać zawsze z daleka od pędzli. No dobra, mniej więcej. Myślę, że można próbować jechać dalej. Teraz bym chciała na tym serduchu trochę kwiatków. Ja sobie paletkę podzieliłam jak gdyby na zimne i ciepłe, w sensie takie cieplejsze, niekoniecznie różowy. Ten różowy jest ciepły, ale wiecie o co chodzi. Tutaj różowe, żółte, tam jakieś takie. Ponieważ ja nie maluję grubo, w sensie fakturalnie, to jest mi to obojętne, czy te farby będą takie gęste bardzo, jak ludzie sobie bardzo chwalą i chcą mieć takie gęste. Mnie to jest obojętne, ponieważ ja wolę takie malarstwo gładkie. Musimy pamiętać, że w gwaszu możemy malować od ciemniejszych do jaśniejszych. Nie musimy się przejmować tym, że odwrotnie, tak jak w akwarelkach. Tu próbuję zrobić jakiś taki kwiatek różopodobny. Nie wiem, czy to mi się uda i na ile. Niektóre te farby, ponieważ tutaj mam już mieszankę farb z renesansa, te nowe farby, gdzieś tam na ekranie puszczę wam linka, gdzie robiliśmy testy. I tutaj większość to jest właśnie ten renesans. Ale też mam starsze farbki z tego, z Van Gogha. Ponieważ jedyne moje gwasze, jakie miałam, to był Van Gogh. I teraz sobie jeszcze dokupiłam nowe farby pastelowe, takie. Z jakiejś Rico czy coś takiego. Nie wiem, co to za firma. Jak mam zmianę koloru, to robię po prostu obok. Z tego, co widziałam, to ludzie jak malują
gwaszem, to palety też znowu nie myją, nie czyszczą, nie bawią się w uprzątanie tego wszystkiego. Po prostu malują tym, co mają na palecie. Tam któryś z youtuberów mówił, że nie przejmujcie się, możecie walić na siebie 15 000 warstw w gwaszach. Ostatnio oglądałam taki film. Co prawda to jest rysownik i może nie do końca musi wiedzieć o tym. No tak czy siak ja ostrzegam przed 1000 warstw, dlatego że po prostu te farby mogą pękać później na tym papierze. Więc wiecie, też ostrożna. A jeszcze chciałam spróbować, to przy okazji sprawdzimy, zobaczcie, tutaj mam, nie wiem jak to się czyta, na pewno coś między niemieckim a niderlandzkim. Bleiswijk. Jak ktoś wie, jak to się czyta, to Van Bleiswijk. Chyba, nie wiem. Jak wiecie, jak to się czyta, to mnie poprawcie. I teraz spróbuję jakiegoś niebieskiego. Są takie specjalne opóźniacze do akryli i jeżeli ktoś chce mieć takie farby bardziej odporne na wilgoć, na wodę, to wystarczy dodać sobie właśnie tych opóźniaczy. Nie trzeba się wtedy przejmować tak. Nie trzeba się wtedy tak przejmować tym, jak to schnie, w jakim tempie i tak dalej. No tak, ten Bleiswijk jest najsłabszy z tych pędzli. Zobaczcie, widać będzie. Widzicie? Jak fatalnie się rozszczepiżył? Takie są... No, ząbki się porobiły. Bardzo słaby pędzel, bardzo. No ale wiecie. Znowu następna rzecz, którą mam z tego. Z Actiona, która mi się znowu nie sprawdziła. Także no, ja więcej tych rzeczy w Actionie jednak chyba nie będę kupować, bo to szkoda pieniędzy. Nawet jeśli to jest Bóg wie jak tanie, to szkoda po prostu pieniędzy na to. No, do pryskania mogą być te pędzle, ale do czegoś więcej niekoniecznie. Papier całkiem dobrze się sprawuje z tymi gwaszami. O, widać teraz dobrze, zobaczcie, co tu się porobiło. Co do mnie ze zgodą normalnie. Dopalają się. Bardzo dużo dopalają się. Pędzel raczej można będzie go wykorzystać na przykład w oleju do trawy, czy w akrylach do trawy, bo tak tutaj do gwaszy to niekoniecznie. Dodaję kolejne dodaję kolejne warstwy. Coraz bardziej przybrudzam te kolory, żeby nie były takie wściekle żywe. Pamiętajcie, że im więcej takich barw wściekłych, żywych, tym większa kakafonia się robi i tym większy jest taki odbiór kiczu, tandety. Więc jak chcecie mieć ładniejsze prace, to raczej gaście je. Gasimy pracę wszelkimi brązami, szarościami, niebieskim. Bo po prostu, żeby tak nie świeciły tą żywą, wściekłą kolorystyką. To, że gwasze pękają, słuchajcie, to prawie że normalne. Dlaczego? Dlatego, że tam jest dużo kredy, wypełniacza i nie ma opcji, żeby to nie pękało.
Zawsze to będzie chciało pękać. Myślę, że to już wyschło. Także łyczek herbaty i bierzemy się za kontur. Tym razem u mnie takie coś. Widać to? Nie widać? Jak ktoś jest w stanie mi to przetłumaczyć, to bardzo proszę. No, krzaczki made in China. No i oczywiście najlepszy biały żelopis Sakury. Tutaj numer 10. No i po prostu biorę się za konturownie. Praca z konturem to wyjątkowo jest zawsze nudna, jak flaki z olejem. Niestety. No ale trzeba ją wykonać, nie? To tu, to tam, wiecie, no. Ten kontur też nie może być taki mocny i jakiś, żeby nie zagłuszył tego, nie? Co mamy namalowane. Nie musicie się przejmować w konturach, że coś jest większe, mniejsze niż to, co się namalowało. Po prostu luźniutką ręką, a to tu ciapnąć krechę, a to tam. No i na koniec pojedziemy białą. W celu podkreślenia światełek, tylko pamiętajcie, że te jelly, o, mam tu, jelly to one się często, trzeba je rozpisać po prostu. Kilka kropeczek, kilka kreseczek. Zawsze są jaśniejsze niż nawet gwasze. Do tej pory nie znalazłam żadnego lepszego. Wiem, że tam ludzie Poskę bardzo często kupują, a wydaje mi się, że Poska jest grubsza. Ja zawsze wolę te cieńsze. No i jak tam herbatki dopite? Tak to wyszło, kochani. Moja herbatka też już prawie na końcu. Tak to wyszło. Myślę, że na Dzień Zakochanych jak znalazł. Pamiętajcie, żeby obdarowywać swoich najbliższych nawet takimi drobiazgami, nawet taką karteluszką. Najważniejsze w życiu jest to, żeby kochać. Kochajcie się, malujcie dużo, kochajcie malowanie i kochajcie po prostu życie. Na dzisiaj to wszystko. Efekt widać na obrazku, tak wyszło. Czy sprawdziła się farba gwasz z renesansa jako akwarelka? Nie do końca. Nie tego oczekiwałam, ale w sumie efekt wyszedł bardzo fajny. Według mnie bardzo dobrze się spisały farbki, nawet te zaschnięte. Oczywiście one tam w pewien sposób troszkę popękały, ale to jest normalne. To się tak dzieje w gwaszach. No ja uznaję głównie takie wylewane farby na paletę oddzielnie. Nie lubię non-stop się brać w takich, wiecie, że wyciśnij i pomaluj, wyciśnij i pomaluj. No, denerwuje mnie to, dlatego wolę mieć na palecie powyciskane. Wolę sobie je rozmaczać w trakcie malowania. Każdy ma inną metodę, każdy inne preferencje, także co kto lubi, co kto woli. Ja wolę tak. Myślę, że efekt zadowalający. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Wszystkiego dobrego z okazji walentynek. Dla tych, którzy mają parę i dla tych, którzy nie mają pary, z życzeniami, aby znalazły swoją miłość. Do miłego,
Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Buziaczki. Pa, 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 pa.